Słuchajcie, mamy 99 rok. Suzuki wypuszcza na rynek nowy motocykl. Motocykl, który od razu wygląda dość kontrowersyjnie. Dla niektórych bardzo, bardzo brzydki, dla niektórych wyjątkowy. I ten motocykl ma stanąć na rękawice z najszybszymi motocyklami świata o tytuł najszybszego fabrycznie produkowanego motocykla świata. Przed Wami 25 lat później Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Siemanko, witamy na kanale Mototalks, ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteś z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swój kontakt w formularzu w opisie filmu. Przed Wami odcinek wyjątkowy i motocykl wyjątkowy. Niesamowita motocyklowa legenda. Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Maszyna, która jest produkowana praktycznie od 26 lat i od 26 lat budzi niesamowite emocje. Jest to prawdziwa motocyklowa legenda. W latach, kiedy produkcja jej została rozpoczęta, oceniana dość surowo wizualnie, bo faktycznie innowacyjny styl aerodynamiki powodował, że te motocykle albo się kochało, albo się nienawidziło. Natomiast niesamowity piec, niesamowity charakter, niesamowita moc, no i ta możliwość złamania tej bariery 300 km na godzinę powodowała, że motocykliści ten motocykl po prostu pokochali. W tamtych latach Hayabusa biła się bez rękawic o tytuł najlepszego motocykla, najszybszego motocykla na świecie, razem z Kawasaki Ninja ZX12R. No i tutaj faktycznie Hayabusa z uwagi na swoją świetną aerodynamikę ten wyścig wygrała. To było niesamowite, że w tamtych latach można było kupić tak nietuzinkową, nieszablonową maszynę. Myślę, że nie jeden z Was, motocyklistów, którzy w tamtych latach byli małolatami, plakat Hayabusy mieli na ścianie i przeglądali fotki tego motocykla i się nimi zachwycali, no bo faktycznie motocykl naprawdę był niesamowitą maszyną i no, nie dało się przejść obok niego obojętnie. Ale do meritum. 26 lat później przed nami Hayabusa model 2025. Jest to trzecia generacja tego motocykla. I dalej ten motocykl wygląda niesamowicie. Super szacun dla Suzuki za ogromne nawiązanie do pierwszej i drugiej generacji tego motocykla, za bardzo wierne przedstawienie tej nowej wersji maszyny. Nie zrobienie całkowicie nowego motocykla, który odjechał z kolorowym wyświetlaczem, z wielkim tabletem, tylko jakbyście się przyglądali, to na każdym kroku ta maszyna nawiązuje do pierwszej Hayabusy. Patrząc przez przód, przez tą piękną przednią lampę, oczywiście nowoczesną przednią lampę, która jest lampą LEDową. Też świetnie zrobione wkomponowane znaczki, światła pozycyjne, które tutaj też się niesamowicie z tą linią motocykla komponują. Wloty powietrza, to wszystko wygląda podobnie jak Hayabusa z dawnych lat. Cała boczna linia tego motocykla jest po prostu piękna. Maszyna wygląda jak lokomotywa, jest ogromna. Wizualnie te owiewki naprawdę budzą respekt. Wydechy, oczywiście fabryczne wydechy, do których można byłoby się przyczepić, ale według mnie te motocykle, te wydechy tutaj zmieniają trochę proporcje tego motocykla i powodują, że ta lokomotywa, szczególnie patrząc na nią z tyłu, wygląda niesamowicie. Te symetryczne dwa wydechy są specjalnie zaprojektowane tak, aby przesunąć ten środek ciężkości motocykla i te proporcje rozłożyć. Tylna część motocykla, w pierwszych Hayabusach ta tylna lampka wyglądała średnio dość kontrowersyjnie. Teraz wygląda to pięknie. Nawet stawiony ten element aerodynamiczny, ta lekka lotka powoduje, że tył tego motocykla wygląda niesamowicie, wygląda bardzo, bardzo świeżo i wygląda pięknie, ale oczywiście cały czas z nawiązaniem do pierwszej Hayabusy. No i zobaczcie na zegary. To jest coś niesamowitego, że tutaj Suzuki nie zdecydowało się na zrobienie wyświetlacza cyfrowego, zastąpienie zegarów analogowych jednym dużym zegarem, a wprowadzili analogowe wskazówkowe obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa oraz wskaźnik temperatury, a na środku oczywiście elektroniczny, nieduży wyświetlacz, który pokazuje wszystkie funkcje. No słuchajcie, to po prostu musiało być, ale oczywiście szacun za te wskazówki. To jest niesamowite, że cały czas mamy na tym zegarze te 299 i tutaj gdzieś kończy nam się zakres prędkości maksymalnej tego motocykla.
Fajnie jest to wyskalowane co 2, ale małe cyferki pokazują nam kolejne przejście co 10 km na godzinę. Zazwyczaj te małe cyferki przy wersjach amerykańskich pokazywały prędkość w kilometrach oraz w milach. Tutaj po prostu jest to przeskok co 20 dużymi znakami, a co 10 dodatkowo mniejszymi cyframi. Wierzcie mi, że przy jeździe Hayabuzą nawet na to nie zwracacie uwagi, bo jest tak szybko i tak dynamicznie, że ten obraz po prostu nam się rozmywa. A na środku cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje nam wszystkie elektroniczne bariery, które oczywiście musiały się pojawić. Jak jesteśmy tutaj, to zwróćcie sobie uwagę, mamy informację o kącie przechyłu motocykla, mamy informację o sile hamowania hamulca przedniego, sile hamowania hamulca tylnego, kącie wykręcenia przepustnicy, jak właśnie mocno gaz wykręcamy. Więc mamy te wszystkie takie parametry drogowe oraz informacje, na jakiej mapie jedziemy i jakie te parametry są tutaj zastosowane. Oczywiście tutaj mamy mapę A, czyli pełen ogień, pełna moc, kontrola trakcji na jedynkę, mapa B z mocą zmniejszoną, z reakcją na przepustnicę zmniejszoną, kontrola trakcji na piąteczkę, mapa C, taka mapa bardziej deszczowa, moc na trójeczkę i kontrola trakcji na 10, więc tych poziomów kontroli trakcji jest bardzo, bardzo dużo, ale tyle potrzeba, bo moment obrotowy w tym silniku jest na tyle duży, że nawet na mapie B przy mocnym wykręceniu gazu kontrola trakcji nawet wtedy potrafi spowodować, że mamy lekki uścisk tylnego koła, ponieważ 150 Nm w tym piecu naprawdę powoduje, że ten uścisk tylnego koła nie jest wcale trudno. Dlatego też ta elektronika w tym motocyklu jest potrzebna. Nie ma co ukrywać, że w pierwszych wersjach Hayabusa ten motocykl był po prostu szalony. Jak tam osiągaliśmy obroty typu 8-10 tysięcy, to ten motocykl rwał się do przodu jak jakaś rakieta. Natomiast później pełne panowanie nad tym motocyklem, płynne wchodzenie w zakręt czy mocne hamowanie w zakręcie, tutaj już było problematyczne. To nie było tak łatwe. Ten motocykl nigdy nie był typowo sportowym motocyklem, którym pojedziemy na tor i będziemy go ostro łamać w zakrętach. On taki nie był nigdy i nawet ta najnowsza wersja, mimo tego, że jest poprawiona, też taka nie będzie, ale nigdy do tego celu nie miała służyć. To jest motocykl, który ma dawać niesamowitą przyjemność na autostradach. Ma dawać to poczucie tego powera i tego bezpieczeństwa przy dużych prędkościach. Kładziemy się na tym motocyklu, chowamy się lekko za owiewkę, wykręcamy gaz i te 150 i w górę powoduje, że mamy ciary i czujemy się niesamowicie pewnie i czujemy tą energię, niesamowitą radość z przyspieszania tym motocyklem aż do tych wysokich prędkości maksymalnych. Przejdźmy sobie do szczegółów technicznych tego motocykla. Oczywiście silnik praktycznie niezmieniony od tych 26 lat. Dalej mamy czterocylindrową rzędówkę pojemności 1300. W tym modelu konkretnie 1340 cm3. Generuje to moc 190 koni mechanicznych oraz 150 Nm momentu obrotowego. Oczywiście, jeżeli chodzi o modernizację tego silnika, jak najbardziej było to wymagane, ponieważ motocykl musi spełniać Euro 5, aktualnie Euro 5+, więc oczywiście wymieniane wałki rozrządu, zawory, głowica, poprawiona skrzynia biegów, więc te wszystkie modernizacje zostały przeprowadzone, ale całokształt tego silnika został zachowany i jest taki sam, jak był w pierwszych generacjach tego wspaniałego motocykla. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, co tutaj musiało nastąpić, jeżeli chodzi o poprawę i o zmianę, to na pewno hamulce. Układ hamulcowy został zmieniony w tym modelu, czyli trzeciej generacji Hayabusy. Hayabusa dostała świetne zaciski hamulcowe Brembo. Są to zaciski Stylema, radialnie zamontowane zaciski czterotłoczkowe, które powodują, że ten motocykl z tych dużych prędkości świetnie wyhamowuje. Daje to duże poczucie bezpieczeństwa i pewności prowadzenia tej maszyny. Podobnie za tą pewność prowadzenia odpowiada też bardzo dobre zawieszenie, które jest w pełni regulowane. Napięcie wstępne, sprężyny, dobicie, odbicie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tył, również pełna regulacja. I powiem Wam też bardzo ciekawa dygresja. Bardzo dobre czucie motocykla, pewne w łukach, w zakrętach i nawet na nierównych częściach autostrady przy większych prędkościach, ale przy jeździe w mieście po pewnych nierównościach całkiem komfortowo. Nie można powiedzieć, że czujemy się tu jak na ścigaczu, który trzęsie na maksa i nie możemy się na tym motocyklu utrzymać. Motocykl jest zestrojony bardzo przyjemnie, bardzo komfortowo. Ja przy swojej niedużej wadze mogę to spokojnie powiedzieć, że tym motocyklem po nierównościach jeździ się całkiem ok. Ale też oczywiście za to odpowiedzialne jest nie tylko zawieszenie, ale również świetnie
przygotowana pozycja na tym motocyklu. Genialna kanapa, która jest kanapą komfortową, ale jest też kanapą ogromną. Siedząc na tym motocyklu oczywiście mamy pozycję sportową. Nogi są podkurczone i czujemy się jak na motocyklu sportowym początkowo, czyli dość mocno podgięte kolana, dość mocno podgięte biodra. I jeszcze w tej pozycji złożonej do szybszej jazdy czujemy, ten kąt jest dość mocno zgięty, ale po paru kilometrach i po paruset kilometrach okazuje się, że na tym motocyklu jest bardzo komfortowo, że wyważenie maszyny, że opór powietrza powoduje, że nadgarstki nie są obciążone. Nie musimy specjalnie z tym motocyklem walczyć. Dlatego ta pozycja przestaje przeszkadzać. A ogromna kanapa powoduje, że możemy tą pozycję zmieniać i szczerze przy moich gabarytach to ja nigdy nie potrzebowałem dojechać do końca tej kanapy, aż w pewnym momencie mówię, kiedy ona się kończy, bo przesuwam się do tyłu i dalej czuję, że ta kanapa jest i tego miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Więc jest to motocykl, na którym komfortowo będzie się czuła osoba, która ma 1,70 m wzrostu, ale też komfortowo będzie się czuła osoba, która ma 2 metry i powiedzmy 120 kg wagi, bo motocykl jest ogromny, jest to lokomotywa. Osoby drobniejsze faktycznie poczują to, że trzeba mieć troszeczkę dłuższe ręce i bardziej na tym motocyklu się położyć, żeby komfortowo do tej kierownicy sięgać. Dlatego jest to maszyna, która sprawdzi się świetnie dla różnych użytkowników. Nie ukrywajmy, maszyna waży 264 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, więc nie należy do najlżejszych, ale jak na tak wielką lokomotywę, to ta waga jest naprawdę optymalna. Nie powiem, że ten motocykl prowadzi się jak naked w mieście, bo tak oczywiście nie jest, ale na pewno można powiedzieć, że wyważenie tego motocykla powoduje, niski środek ciężkości, powoduje, że tym motocyklem w mieście poruszamy się sprawnie. Nie mówię tu o przyciskaniu się jak skuterem, ale naprawdę wjazd na ronda czy przejazdy przez skrzyżowania, tym motocyklem jeździ się naprawdę przyjemnie i nie jest to żaden problem nawet dla osób, które nie mają ogromnego doświadczenia. Oczywiście to, co w motocyklu musiało nastąpić, no to modernizacje elektroniki, które no, siłą rzeczy musiały zostać wprowadzone, aby to bezpieczeństwo poprawić oraz aby uatrakcyjnić ten motocykl, który gdyby tak został tylko w takiej surowej wersji na rynku zaprezentowany, to pewnie nie do końca by się podobał, bo pewnie by ludzie narzekali, że nie ma tego, nie ma tego, nie ma tamtego, ale tutaj oczywiście systemy, które wpływają na bezpieczeństwo, czyli zmienne tryby jazdy, ABS, cornering ABS, kontrola trakcji w wielu poziomach, kontrola wheelie. Mamy tutaj również fajną rzecz, czyli ograniczenie prędkości maksymalnej. Możemy sobie ustawić prędkość maksymalną, do której ten motocykl się rozpędzi i więcej jakby maszyna nam nie pozwoli się rozpędzać, więc pomaga to nie utracić prawa jazdy lub ewentualnie jak dajemy komuś się przejechać, kto nie ma doświadczenia, to też możemy tą prędkość ograniczyć, więc jest to też ciekawa rzecz. Oczywiście w motocyklu tym wprowadzono tempomat. Wiele osób pomyśli, po co tempomat w motocyklu sportowym, ale pamiętajmy, że nie jest to motocykl stricte sportowy. Tym motocyklem naprawdę możemy szybko i komfortowo podróżować. Zastanawiałem się czasami, jak widziałem kogoś na Hayabusie z kufrem centralnym, o co chodzi, jak to jest możliwe, że gość pakuje kufer centralny do sportowego motocykla, ale zgadzam się z tym, że tym motocyklem można jechać dalej, można zrobić paręset kilometrów w siodle i zsiadamy niezmęczeni i zsiadamy jakby z uśmiechem na ustach. Następnego dnia wsiadamy, jedziemy dalej i nie jest to problem. Oczywiście problem może się znajdować powiedzmy tutaj w tym miejscu, gdzie zbiornik 20-litrowy przy dynamicznej sportowej jeździe, no myślę, że te 200 km wystarczy, ale jeżeli ktoś lubi no, te prędkości pod czerwone pole, z dwójką z przodu, no to faktycznie ten zbiornik paliwa może być trochę mały i ten zasięg może się znacznie zmniejszać. Oczywiście przy jeździe ekonomicznej i te 7 litrów spalania możemy uzyskać, tylko kto by chciał takim motocyklem jeździć ekonomicznie, skoro on zachęca i namawia do jazdy dynamicznej. A oczywiście jeżeli chodzi o niesamowitą cechę i niesamowity plus tego motocykla, to jest to, że silnik, który aksamitnie pracuje, którego praca praktycznie w całym zakresie obrotów jest genialna, pracuje gładko, pracuje płynnie, dźwięk silnika jest niesamowity, nawet na oryginalnym wydechu, pracuje naprawdę pięknie, jest niesamowicie elastyczny. Tutaj spokojnie na 6. biegu od prędkości 50 km na godzinę możemy wykręcać gaz i maszyna dynamicznie, ale oczywiście bez jakiegoś tam ogromnego urywania rąk, będzie nam przyspieszała do prędkości maksymalnych.
co powoduje również, że w mieście jeżdżąc wbijamy sobie trzeci bieg i tym trzecim biegiem możemy sobie z tymi prędkościami miejskimi fajnie się przemieszczać, więc jest to na pewno plus, aby tymi biegami nie wachlować. Ale oczywiście z tym też problemu nie mam, ponieważ motocykl jest wyposażony w fabryczny quick shifter, który działa w górę i w dół i pozwala nam te biegi zmieniać komfortowo, choć skrzynia biegów w tym motocyklu uważam, że jest zestrojona bardzo dobrze i te biegi nawet ze sprzęgłem wchodzą bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście jeżeli chodzi o dodatkowe gadżety elektroniczne, to mamy ten wskaźnik kąta przechyłu motocykla, mamy ten ułatwiony system startu, ułatwiony system rozruchu motocykla, mamy tutaj ten low RPM assist, czyli też przy ruszaniu motocykl lekko podnosi obroty, aby maszyna nam nie zgasła. Tak samo jest hold hill, czyli przy ruszaniu na wzniesieniu motocykl nam się nie stoczy, gdyż jest system, który tego pilnuje. Więc elektronicznie, jeżeli chodzi o wyposażenie, maszyna została dopracowana, wydaje mi się, bardzo dobrze, ale nie przesadnie. Czyli nie mamy tutaj jakby wbudowanej nawigacji, czy nie mamy tutaj CarPlaya, ponieważ na tym motocyklu dalej mamy czuć taką klasyczną motoryzację. Chcemy tutaj czuć fajne emocje, nawiązanie do dawnej Hayabuzy i mamy się skupiać 100% na jeździe i czerpać z jazdy tym motocyklem przyjemność, a nie myśleć o nawigacji, czy o tym, czy ktoś do nas dzwoni, czy nie. Więc słuchajcie, jest to motocykl, który budzi niesamowite emocje. Wielu motocyklistów, którzy uważali, że to nie jest motocykl dla mnie, po jazdach testowych, po przejażdżce tym motocyklem stwierdzają, że wow, maszyna jest niesamowita, a szczególnie gdy mamy możliwość przejechania więcej niż 100 km. Wtedy z tym motocyklem się zaprzyjaźniamy i odkrywamy na nowo jego możliwości. To, że świetnie jeździ po autostradzie, to, że jest niesamowicie dynamiczny, niesamowicie szybki, ale przy tym daje niesamowite poczucie bezpieczeństwa przy dużych prędkościach, ale również jako motocykl może nie do jazdy codziennej, może nie do jazdy typowo w mieście, ale spokojnie w mieście bardzo dobrze i bardzo komfortowo sobie poradzi. Wy natomiast, jeżeli szukacie takiego motocykla, pamiętajcie, że to nie wiemy, jak długo te motocykle jeszcze będą produkowane. To jest taka ostatnia ikona motoryzacji, którą możecie kupić w takiej, powiedzmy, nie kosmicznie zmienionej formie. I ten motocykl nie wiemy, jak długo jeszcze będzie w ofercie, więc jak to się mówi, spieszcie się kochać Hayabuzy, bo jakby nie wiadomo, jak długo jeszcze będą produkowane. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani takim motocyklem, zapraszamy do nas do salonu na jazdę testową, gdyż ta maszyna w tym roku jest u nas w wersji demo. No i zachęcamy do zakupu, gdyż decyzja na zakup tego motocykla to jest no jakby decyzja już na lata i naprawdę daje takie niesamowite poczucie tego, że z tą motoryzacją jesteśmy związani już tak no, na najwyższym poziomie. Rozgadałem się, ale ten motocykl to po prostu są niesamowite motocyklowe emocje. On po prostu daje niesamowitą frajdę i przypomina, dlaczego właściwie to wszystko robimy i po co tu jesteśmy. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Jakbyście mieli pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiemy i do zobaczenia.